Większość ludzi skupia się wyłącznie na samym tradingu, a prawda jest taka, że to co robisz przed i po sesji decyduje o tym, czy w ogóle masz szansę zarobić. Dzisiaj zajmiemy się początkiem sesji i końcem sesji. Nie tylko pamiętajcie, liczy się rozegranie rynku, ale bardzo ważną kwestią jest przygotowanie do rozegrania, czyli początek sesji, sprawdzenie newsów i tak dalej oraz zakończenie sesji. To też jest również ważne, ponieważ wtedy dochodzimy do jakichś wniosków, co zrobiliśmy źle, jakie błędy, może coś trzeba wyeliminować, poprawić. A wtedy właśnie jest to czas dla nas na taką analizę tego, co robiliśmy w danym dniu. Każdą sesję zaczynam sprawdzeniem newsów, nieważne jaka to będzie strona, czy to będzie investing.com, czy Forex Factory, aby podawały wszystkie newsy, które Was interesują w danym dniu. Jeśli moje materiały wnoszą dla Ciebie wartość, może zostawić suba, lajka albo komentarz. To naprawdę pomaga w promocji tego typu treści. Newsy, jakie powinny Was interesować, to FOMC, PMI, CPI, nieruchomości oraz NFP, czyli są dane non-farm payrolls, które są publikowane w piątki. Z tego co się nie mylę, to pierwszy piątek każdego miesiąca. FOMC to wiadomo, polityka monetarna, Fed, przemówienia Powella, na tą chwilę Powella, bo prezes może się zawsze zmienić, no i wszystkie sprawozdania finansowe, stopy procentowe i tak dalej, czy podnoszone są, czy nie. PMI i CPI są to odczynniki inflacyjne i nieruchomości, wiadomo, nieruchomości również są ważne, jeżeli chodzi o zdrową gospodarkę, natomiast mniej na to trochę zwracam uwagę, jeżeli chodzi o rynek indeksów. Musicie odpalić również dziennik i program do nagrywania, by śledzić swoje poczynania, weryfikować właśnie błędy, tak jak mówiłem. Ja mam tutaj coś takiego, co jest jakby moim niezbędnikiem. To tworzyłem kilka lat. Mówię o tym na sesjach. Jest to dosłownie wszystko. To wszystko jest tutaj rozpisane, kalendarz dnia, przykładowe strony, tak, tutaj macie pomyśl o scenariuszu, sesje, kiedy się zaczynają sesje, kiedy najlepiej rozgrywać rynek. No i przykładowy właśnie tutaj macie taki dziennik pisany. Ja już z takiego dziennika nie korzystam, ponieważ nagrywam swoje sesje, już od dawna tak robię. Wolę nagrać, na przykład wolę przyciąć sobie z sesji moje zagrania i tylko temu się przyglądać, nie? Tu w tym temacie jest dowolność, ale jeszcze na koniec sesji robię coś takiego, że drukuję sobie na papierze wykres z zaznaczonymi zagraniami i to wtedy na papierze analizuję sobie w spokoju, w ciszy sam versus właśnie ta kartka. No i opisuję tam wszystko, swoje wnioski, jakieś błędy w takich chmurkach rozrysowywuję, to rozpisuję i tak to mniej więcej u mnie wygląda. Ten plik oczywiście ma więcej setupy, wykresy, tu wszystko macie, checklistę taką, jeżeli chodzi o wprowadzenie do rynku. Ja to robię zawsze przed rozgrywaniem rynku, czyli przed rozpoczęciem sesji, tak jak to możecie zauważyć na wideo na YouTubie, w sesjach czy w zagraniach właśnie pokazuję coś takiego. Dobra, i omówimy sobie teraz drugi punkt, wykresy takie najważniejsze, z których korzystam. Pamiętajcie, że możecie dołączyć do naszej społeczności na Discordzie. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów edukacyjnych, których nie publikuję na YouTube, to właśnie tam je wrzucam. W opisie macie informacje, jak dołączyć. I najważniejsze wykresy, jak widzicie już nieraz na nagraniach, jest to S&P i Nasdaq, a także Dow Jones i Russell, czego nie widać, ale gdzieś tutaj z boczku zawsze mam te wykresy odpalone. Na tej podstawie obserwuję rynek, czy indeksy idą w jednym kierunku, czy są dywergencje, jakieś migracje kapitału z indeksu do indeksu. Jeżeli wszystkie indeksy idą zgodnie w jednym kierunku, to jest to najbardziej fajny sygnał do zawierania pozycji w danym kierunku. Czyli obserwujecie sobie wszystkie indeksy i tak, jeżeli macie Nasdaqa, S&P w górę, Dow Jones w górę, Russell w górę, ewentualnie Nasdaq, S&P, Dow Jones idą w górę, Russell sobie rężuje, no to wtedy możecie właśnie kierunek na tej podstawie sobie obrać. Mniej więcej, tak? Oczywiście, na to składa się jeszcze dużo więcej rzeczy, do których zaraz przejdziemy, natomiast to jest taki początek. I to jest najważniejsza rzecz, z której warto korzystać, jeżeli chodzi o rozgrywanie indeksów, bo niektórzy nie mają kilku monitorów do obserwacji wszystkiego, tak jak ja to robię, więc mówię tutaj w tym nagraniu, z czego jako pierwsze należy korzystać i co obserwować. Teraz tak, tu rozpisałem właśnie Nasdaq, czyli S&P, Nasdaq, Dow Jones i Russell, jeżeli byście nie znali jeszcze symbolów. Obserwujemy indeksy, tak? Tak to było w pierwszym punkcie, ok. Następna ważna rzecz, jeżeli chodzi o obserwację, to indeks dolara. Odpalacie sobie indeks dolara
na wykresie i też obserwujecie, ponieważ wszystkie indeksy są związane z dolarem, tak samo złoto jest powiązane z dolarem, więc na to warto zwracać uwagę, na politykę monetarną właśnie i migrację, jeżeli chodzi o dolara. Kolejnymi ważnymi rzeczami będzie na pewno obserwacja ETF-ów, ponieważ są to bardzo duże instrumenty. I jakby te ETF-y pokazują nam fajnie gapy i kierunek też tak właśnie rynku. ETF-y QQQ, czyli odpowiednik Nasdaqa i SPY, odpowiednik S&P. To główne ETF-y, na które zwracam uwagę, ponieważ jeżeli na przykład Nasdaq, czyli QQQ, robi gapa w górę, czyli luka cenowa w górę, no to jest duże prawdopodobieństwo, że rynek będzie odwracał, żeby zweryfikować tego gapa, tak? Później to pokażę, jak nie zapomnę na wykresach, jak ja to robię. Więc na tej podstawie też widzę, w którą stronę rynek może zmierzać i to rynek może weryfikować w danym momencie. Kolejne wykresy, których używam, to wykresy gospodarki USA. Te wykresy mówią mi o tym, w jakiej kondycji jest gospodarka Stanów Zjednoczonych. Jeżeli te wykresy zaczynają wariować lub mocno się odklejać w którymś kierunku, to również należy uważać. Natomiast jeżeli wszystkie sektory gospodarki idą w jednym kierunku, to na pewno jest dobra przesłanka do tego, żeby rozgrywać dany kierunek. Oczywiście tutaj będzie wchodzić pewnie perspektywa długoterminowa, ponieważ wiadomo, te sektory nie odkleją się w jeden dzień i to zajmuje raczej tydzień, dwa. Natomiast ja się nauczyłem tego, żeby zawsze to obserwować, bo nie wiadomo, co się stanie. Więc po prostu mam taki system, mam taką strategię i tego ona wymaga, więc pokazuję Wam to, co mam odpalone na wykresach od A do Z. Dobra, są takie najważniejsze sektory gospodarki Stanów Zjednoczonych. I tak jak mówiłem, oczywiście, może mniej to będzie potrzebne w day tradingu, natomiast ja na to zwracam uwagę. Sektor finansowy, tutaj wiadomo, ten sektor jest ściśle powiązany z sektorem polityki monetarnej, bankami i wszystkimi tymi rzeczami, co są związane z pieniędzmi. Jeżeli handlujecie złoto, jeżeli handlujecie indeksy, to na pewno warto obserwować sektor finansowy, co się tutaj dzieje, ponieważ na tej podstawie możecie też dużo ocenić, co się może na rynku odkleić. XLV, sektor ochrony zdrowia. Ten sektor może się trochę odklejać, różnić od innych, bo wiadomo, to nie zależy od polityki monetarnej, natomiast kierunek powinien się zgadzać, jeżeli mamy do czynienia ze zdrową gospodarką. Sektor energetyczny. Ten sektor ma większe znaczenie przy handlu ropą, gazem, wiadomo, energia, ale na pewno ma też przełożenie na indeksy, bo tania energia to wzrost przemysłowy, więc jedno drugie ciągnie, jedno drugiego nie wyklucza. Sektor przemysłowy, no tutaj wiadomo o co chodzi, nie bardzo trzeba tłumaczyć. Czyli ten sektor przemysłowy można fajnie powiązać sobie z energetycznym, bo jedno drugie ciągnie, jedno drugiego nie wyklucza. No i sektor komunikacyjny, tutaj nie muszę nikomu chyba za dużo tłumaczyć o co chodzi. Sektor użyteczności publicznej to dotyczy głównie dostawy wszystkiego, co związane z przetwarzaniem dla ludzi, czyli woda, kanalizacja, energia, gaz ziemny do mieszkań i tak dalej. To wszystko, co dotyczy ludzi, to właśnie jest sektor użyteczności publicznej. I to też ma znaczenie. To można połączyć z rynkiem nieruchomości. Ale do tego przejdziemy w kolejnych materiałach, jeżeli chodzi o nieruchomości, bo to też można podłączyć fajnie pod rynek, pod obserwację rynku. I o tyle, co te sektory nie są, tak jak mówiłem, ważne w day tradingu, natomiast nie tylko day tradingiem człowiek żyje i przy pozycjach swingowych to już należy na to patrzeć. Jeżeli otwieracie pozycję na miesiąc, na 2 miesiące, nawet i małą, to musicie właśnie zwracać uwagę na gospodarkę, czy ona się odkleja, czy nie, czy jest w zdrowej kondycji i walory, które kupiliście, będą szły do góry, czy może niekoniecznie szykuje się jakaś korekta i może trzeba zrealizować zyski, może trzeba wyjść z tych pozycji. I tutaj jest również dowolność. Sektor finansowy możecie obserwować sobie. Ten sektor możecie sobie obserwować wtedy, kiedy macie jakieś pozycje na złocie albo wszystko, co właśnie z finansami związane, jakieś banki, nie banki, akcje na bankach. Sektor ochrony zdrowia. No jak macie jakieś akcje, wiadomo, Pfizera i tak dalej, wszystko co jest związane z ochroną zdrowia. Sektor energetyczny. Tutaj wiadomo, wszystko co jest związane z energią, ale też w przypadku na przykład przemysłu. Jeżeli firmy mają iść w górę, no to oczekujemy taniej energii i to właśnie na tym wykresie możemy zobaczyć. Tak samo sektor przemysłowy. Co się dzieje? To możemy jedno z drugim połączyć sobie fajnie. Sektor komunikacyjny, jakieś spółki komunikacyjne i tak dalej, to możecie też obserwować.
Oczywiście ten sektor będzie najmniej pożyteczny tutaj i ten, jeżeli chodzi o indeksy. To moim zdaniem będzie miało przełożenie, chociaż też mniejsze. Natomiast największe przełożenie na indeksy będzie miał sektor finansowy i sektor energetyczny oraz sektor przemysłowy. Te sektory idą albo w górę, albo w dół i wtedy na tej podstawie obserwujemy sobie, co w długiej perspektywie może się wydarzyć. Natomiast sektor ochrony zdrowia, sektor komunikacyjny, sektor użyteczności publicznej na pewno będzie miało mniejsze znaczenie, jeżeli chodzi o rynki finansowe, ale ja traktuję to jako całość. Jeżeli wszystko jest, te wszystkie sektory są w dobrej kondycji, no to wtedy oczekuję wzrostu gospodarczego, czyli kierunku wzrostowego na akcjach, na indeksach. No i jeszcze taki tip, ale myślę, że wszyscy go znają, kierunek odnośnie Nvidii. Jeżeli Nvidia idzie w dół, no to warto sobie obserwować wtedy Nasdaqa, ponieważ ostatnio Nvidia wyznacza kierunek Nasdaqowi, a nie odwrotnie. Ma na tyle dużą kapitalizację i udział w rynku, że jakby Nasdaq, powiedzmy w cudzysłowie, słucha się tej spółki. No i taka już ostatnia rzecz. To polecam Wam znaleźć jakąś stronę, możecie z tej korzystać i możecie sobie obserwować notowania. Ja z tego mniej korzystam, bo jest mi to niepotrzebne, jeżeli chodzi o notowania. Nie handluję akcji Stanów Zjednoczonych, tylko futuresy. Akcje to tylko rynek polski, dlatego tutaj możecie sobie obserwować te największe spółki, notowania, czy są wzrosty, spadki. To też w danym dniu ma znaczenie, jeżeli chodzi o Nasdaqa i S&P, więc warto sobie rzucić okiem, jaka jest tendencja na większości spółek. Jeżeli tendencja jest wzrostowa na większości spółek, na przynajmniej tych największych, no to oczywiście można się spodziewać wzrostów na indeksie. Na pewno takie podejście dotyczy tylko handlu profesjonalnego, ale chciałbym Wam pokazać właśnie, jak to wygląda i na co ja zwracam uwagę. Natomiast na początku wystarczy Wam na pewno indeks dolara do obserwacji, tak jak mówiłem, indeksy, czyli Nasdaq i S&P, no i tyle, nawet tych ETF-ów nie musicie odpalać. Wszystko polecam Wam pomału wdrażać, pomału wrzucać sobie na wykresy. Jak macie jeden monitor i nie stać Was na drugi, nie kombinujcie. Nauczcie się handlować na jednym monitorze, a później podłączcie drugi. Może to Wam pomoże, a może przeszkodzi. Więc zacznijcie od prostych rzeczy, od prostych setupów, od prostego ustawienia komputera i jednego monitora. Nie musicie kombinować tu za dużo. Na koniec sesji, tak jak mówiłem, drukuję sobie te zagrania moje, weryfikuję błędy. Co, no oglądam czasem te materiały, natomiast na pewno zagrań nie oglądam tego samego dnia, tylko na przykład jak mam czas, to siadam w niedzielę na przykład, czy w sobotę wieczorkiem sobie do kawki, czy tam do herbatki, czy tam do czegoś innego, jak wolicie. No i wtedy przeglądam sobie cały tydzień tych moich zagrań, jakieś tam wnioski fajne można wysnuć, jeżeli chodzi o cały tydzień. Nie? Odpalam sobie, ja mam to fajnie pokrojone, kiedyś Wam może pokażę, jak to wygląda. Też mam dziennik na YouTubie, wrzucam jakieś tam zagrania, więc mogę sobie czasem obejrzeć, zweryfikować. Ale pamiętajcie, że najważniejsza rzecz, jaka w tradingu jest, to znaleźć swój sposób na trading. Ja Wam tu podsyłam różne koncepcje, podsyłam Wam fajne jakieś ustawienia, podsyłam Wam to, z czego ja korzystam, ale czy Wy musicie korzystać z tego? Oczywiście, że nie. Nigdy w życiu. Zróbcie sobie to pod siebie. Jeżeli dobrze Wam chodzi tylko S&P z Nasdaqiem, nie podłączajcie nic więcej. Jeżeli fajnie Wam wychodzi obserwacja Nvidii, indeksu dolara, do tego dwa instrumenty jakieś, ok, róbcie to po swojemu. Jak najbardziej. Ja będę bardziej zadowolony z tego, jeżeli Wam wyjdzie po Waszemu, niż kopiując to, co ja robię i kółko kręcąc się wokół zera. Dlatego pamiętajcie, najważniejsza jest własna strategia, własne podejście i to Wam da motywację i takiego kopa do dalszego działania. I na koniec pamiętajcie, że jeśli chcecie wesprzeć rozwój kanału, możecie zostawić subskrypcję, like albo komentarz. Wszystko, co tu robię, jest w pełni darmowe, nie sprzedaję żadnych kursów płatnych ani dostępów. A jeśli ktoś z Was zarejestruje się z mojego linka do którejś z prop firm, to dorzuca cegiełkę do puli, z której później losuję dla Was darmowe konta. Szczegóły i linki macie w opisie oraz na Discordzie.